Siemanko, siemanko, z tej strony Borys Dzikowski, znajdujemy się we Wrocławiu. Jesteśmy na ulicy Ślazowej, w Tozie, w schronisku dla zwierząt. Dzisiaj z Krzyśkiem pokażemy wam, jak wygląda tutaj praca wolontariuszy, behawiorystów, ludzi związanych ze schroniskiem. Pokażemy zwierzątka do adopcji, jak tutaj wyglądają warunki i co. Mam nadzieję, że znajdziemy kogoś, kto jakiegoś zwierzaczka przygarnął do domu. Zaraz zobaczycie wielkiego, potulnego, fajnego psa. Z Igorem jest o tyle śmiesznie, że rozumie komendy po angielsku, więc niestety ja nie mogę go zaadoptować, bo mój angielski ogranicza się do double leg, wrestling, strike, jab, cross, więc niestety Igor odpada. Znasz jeszcze inne słowa. No, znam jeszcze inne słowa, ale nie będę już tutaj o nich mówił, bo to niepotrzebnie będzie kamerzysta. Hello, boy. O, już jest najlepszym kolegą Borysa. No czekaj młody, czekaj młody. Idziemy. Come to me. Kom to mi, ty to mówisz do mnie czy do Igora? A rozumiesz? Psy przeważnie popsute są przez ludzi, bo ktoś sobie chciał dorobić parę centymetrów w rozporku i... Kom, Igor, kom. Jestem samozwańczym ambasadorem TOZ-u Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu na ulicy Ślazowej. Kiedyś przy jednej akcji klubowej, gdzie robiliśmy charytatywne seminarium, była zbiórka tych pieniędzy i tak się zainteresowałem. Po co zbierają, na co, dla kogo? Więc zebraliśmy te pieniądze, pojechaliśmy zawieźć to do schroniska i ludzie, którzy tam pracują, wolontariusze, dyrektorzy, behawioryści, skradli moje serce, bardzo, bardzo fajni ludzie i zobaczyłem, z czym oni muszą się zmagać na co dzień, jak wielką krzywdę oglądają na co dzień i jak starają się pomóc tym zwierzakom, że poczułem, że chciałbym być w ich drużynie, chciałbym im dać coś od siebie i swoją energię, swoje możliwości przekazywać im właśnie po to, żeby w tym schronisku było lżej. Miłość od pierwszego wejrzenia. Nigdy wcześniej nie byłem w schronisku, nigdy wcześniej tak nie interesowałem się krzywdą zwierząt, że tak powiem, a właśnie po wizycie w tym schronisku poczułem, że chciałbym bardzo reprezentować schronisko, chciałbym o nim mówić, chciałbym, żeby docierało to do coraz szerszej publiki, żeby ludzie po prostu zwrócili uwagę na to, że zwierzę to nie zabawka i żeby naprawdę podchodzili do tego z należytym szacunkiem. Najfajniejsze pieski w prezencie i takie niekłopotliwe, bo przeważnie ludzie oddają go na sikał, bo ugryzł, bo coś, to są w Ikei, takie pluszaki, nie? To można sobie... No, właśnie sytuacja, o której tam wcześniej Krzył wspominał, że adoptowaliśmy kota. Też właśnie kotek został oddany, bo posikiwał. Coś tam jest u nas 3 tygodnie w mieszkaniu i nie było jeszcze sytuacji, żeby się nie wysikał w kubecie, żeby się załatwił poza kuwetą, więc naprawdę, jeżeli dom jest fajny, spokojny, no to zwierzaczek się odnajdzie. Przede wszystkim miłość. I tak naprawdę Maraj nie musi siedzieć w tych klatkach. My zawodnicy wchodzimy do klatki na 15 minut, w walce mistrzowskiej na 25, ale niektóre zwierzaczki muszą nie siedzieć latami. A tu Igor gra w tenisa z jorkami. Baseball. Tutaj grają w tenisa. Dawaj. Igor. Czemu Igor mówi tylko po angielsku? Miał go amerykański żołnierz, no i próbujemy go polskiego nauczyć. Nam, zawodnikom, klatka daje wolność, a zwierzętom ta klatka wolność zabiera. Ja do tej klatki wchodzę dobrowolnie, jakby to jest mój wybór, taka jest moja profesja, ja chciałem to robić i to robię, a zwierzaczki raczej niekoniecznie chciały tutaj wejść. Są skazane na nas ludzi, więc to świadczy o nas, jako o gatunku, że jest tyle schronisk. Sit. Igor, sit. Pierwsze wyczesanie, pierwsze zadbanie tak naprawdę miał tutaj staruszek, cudowny pies, przez człowieka zaniedbany, lekko przygłuchawy, super fajny gość. Roy! Roy! Nie słyszy, nie, bo on głuchy jest.
Nie, to był pierwszy normalnie. Co mam mówić pierwszy, że bardzo ci dziękuję, że jestem wdzięczny za każdą pomoc, za wsparcie adopcji. No pewnie, że jestem wdzięczny, nie? To nie do mnie podziękowania. Właśnie nasza wizyta w schronisku dobiega końca. Chciałem przy okazji odcinka dla KSW przemycić właśnie schronisko, wspomnieć o tym, że w każdej chwili można przyjść, przywieźć jakieś dary, przede wszystkim zaadoptować zwierzaczka, więc jeżeli czujecie taką potrzebę, macie wolne środki, macie wolne jakieś przysmaczki, to zapraszamy do schroniska na ulicę Ślazową we Wrocławiu. Na pewno wszystko przyjmą jak należy i zwierzaczki będą miały pełne brzuchy. Dziękujemy bardzo. Wrocław generalnie zamieszkuję od 7 lat bodajże. Pochodzę z Rawicza. Przeprowadziłem się do Wrocławia właśnie w celach treningowych. Wrocław czuję, że jest moim drugim domem. Teraz jestem zawodnikiem klubu Bonsai MMA. Bardzo pasuje mi klimat w klubie. Cieszę się, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Nie chciałbym się wyprowadzać z Wrocławia. Fajnie, że w domu też nie miałem żadnych nacisków. Mama, nie wiem, nie wymagała ode mnie nie wiadomo czego, nie narzucała jakiejś swojej chorej ambicji. Tylko zawsze powtarzała, żebym robił w życiu to, co sprawia mi radość, tak, żebym był szczęśliwy. No i myślę, że to właśnie jak mamuśka mnie wychowywała, jak starała się mnie wychować, przyczyniło się do tego, że ciężko było mi się tam w szkole w tych dogmatach wpasować i poszedłem swoją drogą. Dzisiaj robię MMA i mam nadzieję, że jeszcze długo będę mógł je robić. Gdyby nie sport, to nie wiem, czym dzisiaj bym się zajmował. Nie mam pojęcia, jakby moje życie się potoczyło. Kiedyś marzyłem o tym, że będę raperem, jednak raperem nie zostałem. Kiedyś myślałem, że będę piłkarzem nie zostałem. No i też człowiek jako młody myślał o tym, że fajnie byłoby się umieć bić, obronić. Jak widać, na dzień dzisiejszy jestem profesjonalnym zawodnikiem MMA, gdzie jeszcze dawno temu bym o tym nie pomyślał. Bardzo długo zbierałem się do tego, żeby sporty walki w ogóle zacząć uprawiać, ale brakowało mi takiej jakiejś decyzyjności w tym wszystkim, żeby dobra, teraz idę, rzucam wszystko i ryzykuję. Gdzieś tam chyba ten strach, obawa przed tym, czy ja sobie w ogóle poradzę, była. No i pewnego dnia siedziałem na ławce, pamiętam, obiecałem sobie, że jak rusza tylko nabór we wrześniu, od razu ruszam na salę. No i tak to się wydarzyło. Pamiętam wtedy u mnie w mieście treningi były prowadzone tylko w klubie MMA Rawicz u trenera Waldemara Golińskiego. Nie było jakiejś grupy naborowej, tak jak myślałem, że będzie, tylko była grupa już, gdzie ludzie i startowali w zawodach i bili się zawodowo. Przyszedłem, znałem połowę chłopaków, gdzieś tam Rawicz to małe miasto, więc przyszedłem, zapytałem, czy mogę dołączyć do treningów. Trener się zgodził i tak naprawdę od tamtego momentu już cała historia się potoczyła sama, bo od drugiego treningu już wiedziałem, że będę chciał to uprawiać cały czas. Nie wiązałem jeszcze nadziei żadnych na sportową karierę, ale już wiedziałem, że będzie mi to towarzyszyło na bardzo długo. Myślę, że nie mam żadnego takiego przełącznika, który jakby zmienia mnie w klatce w jakąś bestię, no bo ja tego tak nie odczuwam w ogóle. Jak ja walczę sportowo, więc i sportowe do tego mam podejście. Bijemy się na umówionych zasadach. Mój przeciwnik kolokwialnie nie jest moim przeciwnikiem. Z osobą, którą się biję w danym momencie, nie wiążą mnie żadne emocje, jest to i wyłącznie tylko chęć sprawdzenia się sportowo. To, że będę się bił w Czechach na terenie Dominika nie robi na mnie wrażenia, bo wszystkie walki w życiu, które toczyłem, kolokwialnie mówiąc na terenie wroga, więc to dla mnie żadna nowość. Jeżdżę po prostu, zdobywam miasta, podbijam miasta i mam nadzieję, że będzie też tak tym razem. Powiem szczerze, też jestem mocno zmęczony, bo wszystko dzieje się tak naprawdę rano. Mimo wszystko, że mam taki zwyczaj, że wracam po porannym treningu, odpoczywam, staram się spać, to i tak nie jestem w stanie się zregenerować do następnego treningu w 100%, ale wiem, po co tu jestem. Muszę iść do przodu. Nie będę ukrywał, jak byłem mały, to zawsze gdzieś tam się tłukłem w
tych szkołach. Rodzice zaprowadzili mnie na treningi zapaśnicze. W zapasach spędziłem tak naprawdę 15 lat, ale przychodzi taki wiek w życiu człowieka, że masz 21, 22, 23 lata, chcesz zabrać dziewczynę na przysłowiową kawę, a tak naprawdę nie masz za co ją zabrać. I pewnego dnia, mimo że trenowałem dalej zapasy, miałem tam jakieś stypendium, ale tak naprawdę to te stypendium wystarczało mi tylko na paliwo, żeby na treningi dojeżdżać, z tego za wiele nie było. Rafał, mój przyjaciel, zabrał mnie na trening MMA. Bardzo mi się to spodobało, bo do tych zapasów, którą miałem, mogłem dołożyć sobie ciosy. A też nie ukrywam, lubię dostać buzię i też komuś dać buzię. W okresie, w którym mam walkę, skupiam się w 100% na tym, żeby po prostu być na treningach i mocno się regenerować. Nie ma żadnych imprez, wyjść, nic z tych rzeczy. Jest to trening tak jakby dla bardzo licznej grupy, ale trener przerabia rzeczy najbardziej potrzebne do tej walki, do najbliższych walk moich i Borysa. Czyli tak jakby cała grupa podporządkowuje się pod nas i przerabia elementy, które my musimy gdzieś tam zastosować bądź unikać w walce. To jest idealnie zawsze. To nie ma co uprawiać u niego. Diament. Obłożony diament. Ciężko, strasznie ciężko. Ciężko będzie zrobić lorkę. Ciężko to robić. Za dużo się przytulamy, a za mało bijemy. Komu ciężko, to ciężko. Jakbym zrobił z Harrym, to byłoby lżej. Ale Harry wziął sobie Arka, który przyszedł po pracy i męczy go po robocie. Jak przyjdź z kamerą, jak będę z Harzewskim miał robić zadania, zobaczysz, jak będzie szukał wiatru w polu. Stary cwaniak, ale tylko w bajerze. Nagraj jeszcze, że nie taśmuje rękawic. Terapię kolegów. Ma ksywę Pazurek. Mamy techniki, mamy swoją nazwę na techniki. No nie mogę tutaj zdradzać tych nazw oczywiście i tych technik. Mogę tylko powiedzieć, że na komendę Harry wciskamy w siatkę i nic nie robimy. Harry boksował czy nie boksował? Coś mi się wydaje, że Harzewski usłyszał tylko clinch. Harry'ego boks. Nie, czekaj. Z racji tego, że mam bardzo mocnego kickboxera, staram się brać jak najlepszych wojowników z Wrocławia. Arek bardzo dobry kickboxer, więc jak nie nastuka na treningu, to tylko z plusem. Bo jak wiemy, Brytka jest bardzo mocny i podchodzę do tego poważnie, więc trzeba tak trenować. Jak idzie Koziorzemski do mnie do pary, to zawsze trener reaguje. Koziorzemski? Może być. Wie, że nie za bardzo zmęczy, ale już z braku laku może być. Mamy to. Teraz tak siedzę poważnie, że niby słucham techniki. Zamieniam do biodra, hop, idę w drugą stronę. Jak był boks i tłumaczyli, to Harzewski poszedł do kibla. Przekładam głowę. Jednak zapasy wróciłem. Nie chcę być klamością, możemy... Wrócił, jak tylko usłyszał, że może klamrować. Chciałbym mieć bardzo pas. O Jezu, idę po pas, mam pas. Nie, moim zadaniem jest 21 lutego wygrać walkę i potem każdą kolejną tak samo. Dokładnie wychodzić do walki coraz to lepiej przygotowanym, coraz to lepszym zawodnikiem i cała reszta wydarzy się po drodze, nie będę musiał o tym myśleć. Forma słaba, Borys bez gazu, ale robimy to możemy, nie? Nie no. Chłopaki są naprawdę w mocnej formie, jeszcze ich takich nie widziałem. Widać po mnie, że jest ciężko. Czasami jest poważnie, ale 90% czasu jest wesoło. W klubie Bonsai ze względu na atmosferę, jaka tutaj jest, nie muszę udawać kogoś innego niż jestem. Jestem po prostu Harrym. Dobre, Borys! I zmiana ostatnia, dawać! Całe przygotowania robię u siebie w klubie Bonsai MMA. Drobną ekspansją na inne kluby, na inne miejsca. Byłem w Berlinie potrenować tydzień właśnie w klubie Spitfire. Byliśmy na 2 obozach Octopusa. Byliśmy też w Łodzi parę razy, żeby zasięgnąć rady jednego, drugiego trenera, posilić się ich zawodnikami, gdzieś tam powymieniać się spostrzeżeniami. Dalej, Borys, kręcisz, końcowa walki już jest, końcowa! Adi, bij go! Okej, dziękuję za trening, brawo.
Po upływie czasu, rezygnując z zapasów i przechodząc do MMA, uważam, że postąpiłem słusznie, ponieważ trafiłem do Federacji KSW, o której tak naprawdę wiele osób marzy. Jest to dla mnie w pewnym sensie spełnienie marzeń. Jesteśmy już po treningu, teraz zapraszam was do mnie, pokażę wam moją prawdziwą pasję. MMA to tylko sposób na życie. Zawsze po treningu gryzie mnie jedna rzecz, czy moja fura odpali. Jedziemy. Udało się, tym razem się nam udało, oczywiście żartuję. Niezawodne 2-0 TDI. Jedziemy do domku. Kocham MMA, ale kocham też starą porcelanę. Może w to nie uwierzycie, może uszy moje i moja twarz tego nie pokazuje. Od dziecka rodzice wszczepili mi miłość do starej porcelany. Mam fioła na jej punkcie. Kolekcjonuję, wymieniam się. Za chwilę zobaczycie. Tak więc wspominałem o swojej pasji. Tak jak widzicie przede mną piękne filiżanki. Akurat tutaj trzymam sobie bardzo znaną manufakturę Rosenthal. Jedna z najlepszych w Europie. Tutaj mamy taką malutką mokkę prześliczną w kolorze zieleni. Jest to Tiefenfurt, parowa Tupac. Tu również Rosenthal. Babeczki za tym szaleją. Ja również. Może jest to dziwna pasja, ale uwielbiam zbierać takie filiżaneczki. To jest tylko garsteczka tego, co posiadam. Miłość do porcelany wszczepili we mnie rodzice. Na początku patrzyłem na to z przymrużeniem oka, bo troszeczkę tej porcelany oni zbierali. Później się zakochałem. Jak wiemy, porcelana jest troszeczkę krucha, a nasz sport jest bardzo twardy, więc dla mnie to jest idealna ucieczka od myśli, od treningów. Wracam sobie po treningu, patrzę sobie na te filiżaneczki. Oczywiście kawusi z nich nie piję, bo bardzo mi ich szkoda. Szkoda mi malatury tych filiżanek. Kocham ją chyba bardziej niż MMA. Super hobby, jestem pod mega wrażeniem, bo bardzo mi się podoba, jak ktoś i ma się nietuzinkowych zajęć, więc jak Harry mi powiedział o tym, że zajmuje się tymi filiżankami, że jeździ, wyszukuje, skupuje, wymienia się tym, no to w ogóle mega zajawa, bardzo mi się to podoba. Dużo ludzi ma pasję, nie wiem, sporty walki, piłka nożna, jakieś sporty, coś tam, nagrywanie, nie wiem, dużo innych rzeczy, a jednak nie znam nikogo, kto zajmowałby się porcelaną, więc naprawdę podoba mi się i mam nadzieję, że będzie się w tym spełniał i będzie w tym widział jakąś swoją radość. Powiedzą, Harzewski dostał łbie, zwariował, filiżanki zbiera. No niestety, każdy ma swoje pasje. Jeden będzie tuningował samochody, a ja będę zbierał filiżanki. Być może po tym nagraniu się odezwie jeszcze paru fanów białego złota. A żeby zdobyć takie cudeńka, często wraz z rodzicami i z bratem wyruszamy na niemieckie giełdy antyków. W Polsce bardzo ciężko znaleźć takie unikaty, tak jak na przykład ta filiżanka. Jest ona, tak jak widzicie, cała ręcznie malowana i grawerowana prawdziwym 24-karatowym złotem. Tak samo tutaj, wypełniona złotem. Są to unikatowe egzemplarze. Często jest też tak, że jak któraś mi się znudzi, to po prostu wymieniam się z moimi znajomymi, którzy też kolekcjonują, mam ich bardzo wielu. Przeważnie są to starsze osoby, ja jestem takim troszeczkę młodym rodzynkiem, który się tym zajmuje, ale jest też parę młodych osób, które powielają tą pasję. Powiem szczerze, że z takich ślicznych filiżanek, jeżeli zdobędę gdzieś na giełdzie, to bardziej się cieszę tak naprawdę niż z jakiegoś złotego nowego pucharu. Ja po francusku to po jednej nutce. Jest cringe. O to chodzi.